Następny tani zakup. Grand Scenic od emeryta. Widać, pokrowce są. Ryba na desce jest. Ogólnie troszkę tutaj brudno. Pokrowiec na kierę jest. Scenic w grandzie. 2 litry. 16 zaworów. LPG. Kamera cofania zamontowana w zaślepce haka. Tego jeszcze nie widziałem. Z dachu schodzi paskudny klar. Lewa lampa, prawa lampa. Nieszczelna, woda w środku. I największy problem pojazdu jest taki, że przeskoczył prawdopodobnie rozgon. I autko kręci. Kompresję jakby ma, ale nie zapala. Teraz trzeba by zobaczyć, jak źle to wygląda. Ale docelowo plan jest taki, że praktycznie w drodze już mamy do niego silnik 2 litry turbo z Laguny 3 wraz z całym osprzętem oprócz katalizatora. I to akurat ja wyciągnąłem wcześniej. I będzie plan taki, jest plan taki, żeby włożyć tutaj ten silnik turbo, który zasadniczo jest prawie taki sam, z drobnymi wyjątkami, więc powinien tutaj pasować plug and play. Sterowany również jest przy pomocy sterownika Sarzem 3000, także od strony elektronicznej na pewno sobie z tym dam radę. No, zobaczmy co tutaj poszło nie tak. No i 20 minut później już widzimy, dlaczego samochód nie odpala. Mamy koło fazowe, pasek, który gdzieś jest pomiędzy. Kręcę teraz wałem. Nie dzieje się nic. Słychać gdzieś kompresję tylko. O. Pasek wielorowkowy, który jest cały podziabany. Silnik jest zażygany olejem z góry do dołu. I to pewnie była przyczyna, bo interwał na ten pasek jeszcze nie nastąpił. Natomiast nastąpiła jego destrukcja. Czyli co? Sądzę, że głowica jest niestety złom. Pogięte zawory i tego typu rzeczy. A tutaj widzimy przyczynę. Pasek wielorowkowy nasączony od oleju zgubił jeden rowek, który to rowek dostał się pod koło rozrządu, pod pasek rozrządu i zrobił coś takiego. Ała. Jak widać też silnik jest pięknie zażygany od góry do dołu. Także zapewnienia poprzedniego właściciela, że tu wszystko było na bieżąco robione, jak zwykle można sobie włożyć w rurę wydechową. Także reasumując, pasek mamy zerwany, to było nawinięte na koło rozrządu na wale. Wielorowkowy już widzieliśmy, jak wygląda. W silniku ogólnie są duże wycieki. Widać, że spod koła wałka wydechowego sącego, trudno powiedzieć, jest wszystko po prostu dookoła, ale tutaj jakby mniej oleju jest. Pytanie, czy czekać na ten silnik turbo, który też jest do zrobienia, nie wiadomo jak długo to będzie trwało, czy przyjść w poniedziałek, poświęcić 2 godzinki, wyjąć głowicę, kupić kilka zaworów i tymczasowo uruchomić go na tym silniku. Jest weekend, przemyślę sobie to przy szklaneczce
herbaty. Czy spodziewałem się tego? Tak, spodziewałem się. Było wiadomo, że jest problem z głowicą, z rozrządem. Samochód był śmiesznie tani. Myślę, że nie ma w ogóle tematu. Tym bardziej, że w swoich zapasach mam cały nowy rozrząd do takiego silnika, mam pompę wody, mam jakieś części do zawieszenia nowe, uszczelniacze, wałków wału i kilka innych takich szpei, więc jakby kosztuje mnie to tylko robociznę. Pewnie parę zaworów będzie trzeba kupić, głowicę będzie trzeba splanować, doszlifować gniazda zaworowe, złożyć. Samochód ma 166 tysięcy teoretycznie, więc no zobaczymy, jak będzie głowica zdjęta, jak wyglądają ślady honowania, czy jeszcze widać, czy tuleje są może zużyte. Także na dzisiaj tyle. Miłego weekendu. Do zobaczenia.